nie czytajcie tak dużo komiksów, nie mówiła. Nauka języka polskiego jest niezbędnym elementem w zrozumieniu. Tak szybko to się, tak dużo, są na nie tak sam. Po polsku napisałem ten przykład. No tak, polskie społeczności. No, to też jest. Chcę rozumieć Polaków z punktu widzenia Polaków. Podczas pobytu w Japonii zrobiłem dla Was już kilka filmów na temat tokijskiej polonistyki. Jednak dopiero teraz, po kilku latach urabiania, na wywiad ze mną zgodził się sam szef szefów tego kierunku oraz jeden z największych pasjonatów języka polskiego, z jakimi miałem styczność. Przed Państwem profesor Koji Morita. Ja zacząłem od nauki języka rosyjskiego. Ja znam rosyjski także i czytam po rosyjsku też. Wtedy, kiedy ja studiowałem, to rosyjskiego nie brakowało. Ja jestem takim typem buntownika. Czegoś innego chciałem się uczyć wśród języków słowiańskich. Wtedy poza rosyjskim raczej inne języki słowiańskie były ignorowane. Nie mów tak szybko. Nie mów tak szybko. Napisz mi list do profesora. Nie piszmy listu ołówkiem. Ja na początku mnie zafascynowały takie graźdanki, prawda, takie pismo rosyjskie i z tego może zacząłem się uczyć rosyjskiego, ale skoro tak, to może ciekawe wśród krajów słowiańskich, języków słowiańskich, może drugi kraj, który nie używa tego pisma rosyjskiego, do tego jeszcze inny takich, można powiedzieć, w kręgu kulturowym, religijnym. A może ciekawe, może tam duża różnica, kontrast. Może warto porównywać tam z rosyjskim, polskim. Pierwszy raz pojechałem do Warszawy na rok, prawie nie mając wiedzy o Polsce. To pierwszy chyba staż, rok byłem na Uniwersytecie Warszawskim i wtedy uczyłem się intensywnie polskiego, ale wiedza o języku rosyjskim dużo mi pomagała. Chodziłem jako wolny słuchacz i starałem się po prostu rozumieć to, co było na wykładzie. Normalnie tam profesor wykładał, więc po polsku. Wtedy to bardzo rzadko było, tylko ja byłem tylko na zajęciach tej sali, tylko ja jednym takim Japończykiem albo z Azji, po prostu trochę się wstydziłem. Po studiach magisterskich znowu wróciłem do Polski, trafiłem do tego Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zacząłem jeździć na Białęściźnie, tam wędrować po polskich wsiach, na Litwie, na Białorusi i rozmawiałem z tymi osobami, którzy rodzili przed II wojną światową, czyli wtedy, kiedy jeszcze tereny, prawda, polskie tereny były. Wtedy jeszcze jakieś różne osoby, starsze osoby, mające jakieś 80 lat, jeszcze pamiętali wtedy, kiedy tam była Polska. Po polsku mówią, ale takimi z naleciałościami, takimi wschodniosłowiańskimi albo litewskimi. Dyktafonem nagrywaliśmy i później analizowaliśmy, jak wygląda fonetyka, prawda, albo morfologia, czy tam jak się różni te ich gwary od tego języka standardowego. Miałem wrócić do Japonii po doktoracie, ale okazało się, że wtedy mój promotor w Kyoto mówi, że nie ma dla mnie miejsca pracy, niestety. No to jest trudno, to co zrobić? I to okazało się, że po obronie doktoratu dostałem oferty do pracy na polskich uczelniach. Się przyniosłem do Krakowa, pracowałem na japonistyce i jako pracownik naukowy. Więc postanowiłem jeszcze 5 lat zostać w Polsce. Tylko dużo czasu zajęło na pracę na japonistyce, muszę powiedzieć. Jednak studenci są, prawda, trzeba nad czym studentami się opiekować. I z drugiej strony ja już się dowierzałem, ja nie mogłem być japonistą. Jednak chcę uczyć polskiego, prawda, swoim rodakom. Bo chyba w Polsce nikt ode mnie nie chce się uczyć polskiego, prawda? Ale japonista jest na pewno potrzeba, jednak nasi studenci chcą się uczyć polskiego, więc ja jednak chciałem uczyć polskiego, jednak rodakom, więc po 5 latach jednak postanowić wrócić do Japonii. A jaka jest w ogóle pana różnica w pracy między polskimi studentami a japońskimi studentami? To rzeczywiście polscy studenci są bardziej aktywni. Japońscy studenci to w zasadzie spokojni, prawda, muszą słuchać. No w Japonii jest taki ogólnie, o tym się mówi, że tak jest, że właśnie ludzie tak się nie chcą wyróżniać, jakby troszkę im brakuje takiej indywidualnej pewności siebie momentami. I wydaje się, że akurat w nauce języków to jest
taka cecha, która bardzo przeszkadza, w sensie konkretnie jeszcze w Tak, tym... to jest bardzo ważne. Myślę, że po prostu nie bać się o błędy na zajęciach, prawda? Ktoś ma pytanie, to trzeba się pytać. Często się okazuje, że każdy ma takie same pytanie. Z tego jednego pytania można powstać jakaś dyskusja, prawda? I to też jest ciekawe dla nauki. Często rektorzy z Polski mają kłopot, dlatego że studenci japońscy bardzo rzadko reagują, dlatego nawet nie wiedzą, rozumieli czy nie rozumieli. To, co na przykład rektorzy mówili tak przed chwilą. Pytają, rozumiecie czy nie rozumiecie? Nie reagują. Ma pan czasem kontakt z japońską literaturą wydaną w Polsce, w polskich tłumaczeniach? W tej chwili mamy takie zajęcia, tłumaczenie. To jest bardzo dobra nauka dla studentów, bardzo taka intrygująca, taki ciekawe. Dlatego w tej chwili na swoich zajęciach czytamy literaturę japońską po polsku. I razem porównujemy każdy fragment i jak wygląda po japońsku oryginał, jak wygląda ten tłumaczenie język polskim. Takie, bardzo ciekawe daje takie pomysły. W ten sposób po polsku można powiedzieć na przykład. A na płaszczyźnie językoznawczej, czy ma pan styczność z takim bardzo nowoczesnym polskim, w sensie tym, jak polski się rozwija? Szczególnie mnie interesuje takie aspekty socjolingwistyczne, tak można powiedzieć, język ze społeczeństwem. Jak język się zmienia razem ze zmianą społeczeństwa, prawda? I w Polsce też chyba dużo się zmienia, obyczaj taki językowy też na pewno się zmienia. A wśród polskiej literatury ma pan jakichś swoich faworytów? Tak? Doktorat też pisałem na temat gwar polskich na Litwie, na Białorusi. Ja mnie interesował cały czas ten kresy, prawda? Tak zwane. Dlatego bardzo lubię literaturę taką autora, pisarzy pochodzących z Kresów. Na przykład Czesław Miłosz. Takie na Kresach to jest taki kontakt, prawda? Polskiego z tym językami wschodniosłowiańskimi. Z białoruskim, ukraińskim, rosyjskim, prawda? Te uczelnie to studenci naprawdę dużo pracują. Myślę, że dosyć ciężko. Nawet z pierwszego roku, drugiego roku to najciężej pracują, ale intensywnie chyba mam zajęcia dla pierwszego, drugiego roku. Bardzo ważny etap na początek nauki. Studenci się rozwijają, to już oni samodzielnie już mogą znaleźć informacje, samodzielnie mogą się uczyć polskiego. Trzeba pokazać, że my sami, wykładowcy, się cieszymy z polskiego. Jeżeli popatrzeć, prawda, na wykładowców żyjących z satysfakcją z tej nauki języka polskiego, to młodzi studenci też może to jako wzór, prawda? Studenci przychodząc tutaj, czy oni są tak podekscytowani tym polskim, że przychodzą z takiego powodu, że chcą się go uczyć, czy to jest takie, tak wylądowali i trzeba ich dopiero jakoś podlać? Tak? Różnie wygląda, jedno i drugie, ale jednak najczęściej studenci jednak bardzo takim podekscytowani, oczywiście bardzo takim z ciekawości. Bardzo rzadko bywa taka osoba, która wcześniej znała polski. Wcześniej chyba najczęściej studenci mieli tylko doświadczenie z nauką angielskiego, najczęściej. Nic nie wiedzą, czyli taka biała kartka, więc my możemy taki pięknie malować, prawda, jako wykładowcy, prawda, można uczyć takie wpływ po prostu, tak, coś nowego, bo jednak ktoś ma już uprzedzenie, tak, przed rozpoczęciem nauki, takie uprzedzenie albo jakiś stereotyp, to ciężko się pozbyć z tym stereotypem, tylko już nie ma nic żadnego stereotypu. Są jakieś takie typowe dla japońskich studentów błędy, bądź takie jakieś kalki językowe? Tak, to oczywiście, takie cechy, których język japoński nie posiada. Na przykład aspekt, prawda? Dokonanie, niedokonanie. Mówić, powiedzieć. Kupić, kupować. Prawda? Czasownik ruchu. Chodzić, iść, jechać, jeździć. Takie trudna sprawa, bo jednak u nas tylko jeden czasownik i cały czas jest kłopot dla studentów, nie tylko dla studentów, dla nas też oczywiście cały czas. Ja też się uczę polskiego całe życie, będę się uczyć. Dużo studentów wyjeżdża do Polski w pewnym momencie, tak. Tyle osób chce jechać do Polski, dlatego nawet mnie zaskakuje. W tym roku też 12 osób, aż prawie chyba 90% od 1 października już wjechało do Polski na roczne stypendium albo na wymianę. Zaskakuje wykładowców.
Trochę tak jest, że jak ludzie się uczą nowego języka, to troszkę zmieniają swoje zachowanie, tak jakby uczą się też troszkę jakby zachowania w tej innej kulturze i że Polacy, którzy mówią biegle po japońsku, przyjmują troszkę takiej japońskiej kultury, mowy ciała, zachowania, no nie da się od tego uciec. Myśli pan, że to działa troszkę też w drugą stronę? Najczęściej studenci na przykład po powrocie ze stażu w Polsce, to najczęściej tak już zaczyna wyrażać swoje emocje. I tutaj jest cały czas kultura bardziej taka zbiorowości, można powiedzieć, i mniej indywidualności. W Europie może przeważnie taka tendencja, że respektuje takie oryginalności. W tych czasach, w takiej perspektywie całego świata, no trzeba jednak wyrażać swoją opinię, prawda? Swoje, co myśli, prawda? Swoją, jednak mocno. Dużo jest Japończyków, którzy mają taką bardzo intensywną, bardzo głęboką pasję i całe życie poświęcają eksploracji jakiegoś jednego obszaru. I wydaje mi się, że nauka takiego języka jak polski jest z kolei bardzo takim wdzięcznym obszarem dla czegoś takiego, bo to jest jeden z najtrudniejszych języków i takich wymagających chyba najwięcej takiego faktycznego poświęcenia. Jak pan myśli? No tak, no. W sensie, no, pan jest chyba najlepszym przykładem tego, o czym mówię. No tak, ale trochę szkoda, że jednak humanistyka w ogóle, prawda, w tej chwili bardziej takie lekceważona, tak można powiedzieć. I to, co my robimy też jednak mniej docenione, nie załatwia żadne tłumaczenia albo jakieś coś anglojęzyczne, jakieś informacje też nie załatwiają nic zrozumieniu jakiejś kultury czy mentalności Polaków. Dlatego ja też chcę rozumieć Polaków z punktu widzenia Polaków. Trudno chyba z jakiekolwiek zaufanie powstać bez nauki takich wzajemnych tego języków. Języka zaczniemy, dopiero można powiedzieć literatura albo kultura i jeszcze te historia czy społeczności. Nauka języka polskiego jest niezbędnym elementem w zrozumieniu w takim sensie prawdziwym. Język jest ważny, język jest lustrem społeczeństwa.